Jakie są kolejne plany koncertowe? Teraz mamy potwierdzony jeden gig bodajże w Sztokholmie dopiero w czerwcu, ale mamy nadzieję, że w międzyczasie coś tam nam wpadnie i tam trochę próbujemy działać. Jeszcze nic nie jest oficjalnego, ale mam nadzieję, że się uda. Trucizna to duet, ale jak widziałem chociażby przed chwilką na próbie, gracie w trójkę. Czy Tak. rozważacie, żeby poszerzyć skład o większą ilość muzyków? Nie. Nie? Nie, duet się dobrze sprawdza. Generalnie mamy fajnie nam to działa. W jaki sposób piszemy tą muzykę, albo właściwie robimy wszystko. I doszliśmy do wniosku, że jedynym dodatkową osobą do składu będzie po prostu perkusista, ale jeżeli jakiegoś tam powodu się okaże, że nasz perkusista nie może, to wtedy na perkusję wskakuje Jonas, a na przykład będziemy mieli gitarzystę. Właśnie, bo jeszcze jedna taka rzecz, no, pewnie jak zauważyłeś, że nie mamy osobnego basisty, bo stwierdziliśmy, że chcemy zachować ten taki minimalizm, że powiedzmy trucizna są dwie osoby, te dwie osoby będą na scenie, bez kolejnej osoby, która po prostu by dodawała ten bas, więc po prostu bas leci ze splittera do obydwu wzmacniaczy, znaczy do wzmacniacza basowego przez splitter. Materiał Wrzenie krwi ukazał się kilka miesięcy temu i wygląda na to, że się dosyć dobrze przyjął wśród ludzi. Kasety, płyty i winyle się wyprzedały. Planujecie wznowienie? Wiesz co, no, płyty i winyle, z tego co wiem, to jeszcze są, ale kasety tak, wyprzedały się dość szybko. No to już trzeba pytać chyba, uderzać do Garazela. Oczywiście, jeżeli byłoby takie wznowienie, to będziemy się bardzo z tego cieszyć. Jak to mówią, warto kuć żelazo póki gorące. Kiedy się możemy spodziewać nowego materiału? Mam nadzieję, że wkrótce. Generalnie materiał już jest nagrany. Teraz kwestia no, zmiksowania go i no, wyznaczenia momentu premiery tak naprawdę, bo strona graficzna jest też już w dużej części zrobiona, także no, jest robota work in progress. Czyli dzisiaj możemy się spodziewać, że zagracie też coś nowego. Będzie dużo nowych Tak? rzeczy. Tak. A skąd w ogóle przyszedł pomysł na zespół? Jest was dwójka i kto z was wpadł na to, że może by razem połączyć siły i zrobić coś fajnego? No w sumie to Jonas, ale to tak naprawdę stało się trochę przypadkiem, ponieważ obydwoje zostaliśmy jakby zwerbowani do zespołu, który nazywa się Xan, przez naszą wspólną znajomą. Wtedy się jeszcze nie znaliśmy w ogóle. No i w międzyczasie też właśnie mieliśmy razem gig w Sztokholmie, czyli to był Wekeras plus One. No i podczas tego gigu Jonas potem do mnie podbił. No fajny występ, fajny wokal. Potem mieliśmy próby z Xan, no i po którejś tam próbie po prostu zapytał się mnie, słuchaj, czy chciałabyś może, nie wiem, coś razem nagrać? Mam jakieś tam pomysły na kawałki. Najpierw mówiliśmy w ogóle o innym trochę projekcie, który już istnieje tak naprawdę, ale w międzyczasie dostałam materiał, który został przenapisany, no nie powiem, że pode mnie oczywiście, ale został przenapisany w tamtym konkretnym momencie. No, dostałam po prostu w całości i po prostu dostałam też wolną rękę, co ja mam z tym zrobić i czy ja mogę z tym zrobić, jakąś tematykę mam poruszyć, generalnie rób co chcesz, wiem, że będzie ok. A ten drugi projekt, co wspominasz, to jaki? A, to nie wiem, czy mogę powiedzieć. Okej, czyli się niebawem dopiero dowiemy, jak rozumiem. Nie wiem. Okej. Czyli dosyć tajemniczy. Słuchając tego materiału, da się odnieść wrażenie, że tam jest wszystko zapięte na ostatni guzik, wszystko tam pasuje. Jak wygląda proces tworzenia? Bo tu wspomniałeś, że tamten już był po części do Ciebie gotowy, ale ten nowy, jak razem pracowaliście, czy jak to wyglądało? Znaczy właśnie tak, Trucizna, dokładnie ta epka, która została już wydana, ja ją dostałam właśnie w całości. Czyli dostałam te 6 kawałków, wtedy intro jeszcze nie, czy outro jeszcze nie było napisane. Więc dostałam po prostu tak jakby zakomponowane od początku do końca. Pierwszy kawałek jest ten, drugi ten, trzeci ten. Więc mogłam się pobawić tak jakby trochę w robieniu takiego koncept albumu. I to też z tego wynika może to, że on jest bardzo taki spójny, bo po prostu nie... No powiedzmy, jak ma się zespół, który ma próby, no tworzenie tych kawałków trwa załóżmy, no nie wiem, miesiące, czasami nawet i lata, tak? To te kawałki tak jakby pokazują drogę rozwoju w jakimś stopniu. A tutaj po prostu jest zapis tej konkretnej chwili, tego konkretnego momentu, tego co akurat tam mieliśmy w głowach. To może dzięki temu, wiadomo, są zalety i wady takiego rozwiązania, ale akurat ta konkretna epka po prostu powstała w tym konkretnym momencie.
Wokale napisałam, czy teksty, wokale powstały na przestrzeni troszeczkę dłuższego czasu, czyli tam było bodajże 2-3 miesiące, to i tak jest dość szybko, umówmy się, nie? Ale sama muzyka, z tego co Jonas mówił, no, została napisana w jeden weekend, O, bo on tak pracuje generalnie. Wchodzi w trans i wychodzi z niego z gotowymi kawałkami. czyli bardzo intuicyjnie można powiedzieć Tak, tworzycie. tak. Ostatni numer na tym materiale, to tak jak wspomniałeś, to jest outro i on jest w takich klimatach ambientowo, Tak. jak to chciałem nawet też określił, dungeontowo-syntowych. To jest autorem. Jonas? Tak. Aczkolwiek wokale, jeżeli się dobrze w nie słuchać, to są wokale z jednego z kawałków Zepki. Aha, czyli Czyli zostały po prostu zmiksowane, tam jakieś tam efekty, coś tam, żeby taki był efekt, no nie wiem, demoniczny, załóżmy. Ale to tak, on jest autorem tej muzyki. a słuchasz takiej muzyki na co dzień? Jakiś ambientu, dungeon syntu? i Jak tym najbardziej, podobnych? aczkolwiek to jest raczej muzyka, którą lubię sobie na przykład puścić do pracy, jeżeli na przykład pracuję w nocy albo wieczorem. Bo wiadomo, to nie jest muzyka, której po prostu słuchasz tak jakby bardzo w dużym skupieniu, śledzisz co się dzieje, tylko bardziej no, ona gdzieś tam sobie leci i buduje tą atmosferę, tak? Muzyka tła. To no, nie chcę tak powiedzieć, że tła, ale no, muzyka, która jest tak jakby twoim towarzyszem w czymś tam, co tam powiedzmy akurat robisz. Co bardzo lubię, lubię na przykład bardzo projekt Urna Torped ze Szwecji, bardzo polecam. Jest taki dość, no nawet, że bajkowy powiedziałabym, więc bardzo fajna atmosfera, zwłaszcza teraz na zimę, można sobie puścić. Z chęcią sprawdzę, bo też dużo takich rzeczy lubię posłuchać. Rezydujecie w Szwecji, jednak nazwa zespołu, jak i teksty są po polsku. Od razu czułaś, że to jest ten kierunek, w którym chcecie pójść? Wiesz co, ja w sumie tak zapytałam się na samym początku, słuchaj, no fajnie, ta muzyka podoba mi się, okej, robimy ten projekt, no i w jakim języku mam pisać te teksty, nie? No i ja dostałam powiedzieć, słuchaj, no wiesz co, no dla mnie polski brzmi zajebiście agresywnie, więc zróbmy to po polsku. A jednocześnie też Wekeras akurat od dłuższego czasu, w sumie od samego początku prawie, że śpiewam po polsku, więc no po prostu nas miał okazję, no słyszeć mnie, prawda, w akcji, że tak powiem. Więc to z tego wynikało. Więc to właśnie był jego bardziej pomysł niż mój, aczkolwiek ja lubię śpiewać po polsku. Bo wiadomo, po prostu to jest... fajnie się śpiewa po prostu po polsku. Wiesz, to jest twój język i się łatwiej z nim pewnie wyrazić, nie? Ale też jest bardzo... polski jest bardzo... w polskim się bardzo dużo dzieje, jeżeli chodzi na przykład o dźwięki, to jak można akcentować te dźwięki składnie. Po prostu można bardzo dużo wyrazić samym językiem, aczkolwiek no wiadomo, jeżeli byłabym powiedzmy native speakerem angielskim, pewnie miałabym tą samą no, taką elastyczność w posługiwaniu się tym językiem. Może to z tego też wynika, nie? A co Cię w takim razie inspiruje, gdy piszesz teksty? Ojejku, wszystko. Wiesz co, wszystko. Czasami no, zbieram tak naprawdę inspirację wszędzie. Znaczy akurat w truciźnie właśnie, może zacznijmy od tekstów w truciźnie. Teksty trucizny są oryginalnie, czy nie są mojego autorstwa całkowicie, ponieważ są to tłumaczenia, które ja zrobiłam, ale to są tłumaczenia wierszy z XIX wieku. Akurat te konkretne, czeska dekadencja, Jiri, albo Jiri, w sumie powinno się dowiedzieć, jak się to mawia, Karasek. I właśnie a propos jeszcze tego, jak pisaliśmy ten album, jak powstawał, po prostu stwierdziłam, że chciałabym mieć taki koncept na całość i dlatego też bardziej widziałam się tam jako kuratorkę tych tekstów niż autorkę w tym sensie, nie? Ale mimo wszystko są to tłumaczenia, więc to jednak no, są moje słowa, tak? które ja wybrałam. To jak ja rozumiem ten tekst po tym czesku, czy tam no, rozumiem, to też dużo powiedziane, ale tak jak próbowałam sobie to tłumaczyć sama, tak filtruję to przez moją głowę zawsze, nie? A jeżeli chodzi ogólnie o pisanie tekstów, no to tak naprawdę to zależy też od zespołu. Chyba najbardziej elastyczny jest Wekeras w tym momencie, ponieważ no Wekeras jest właśnie takim typem zespołu, w którym kawałki powstają na bieżąco. Czyli mamy próbę, czasami coś się urodzi bardzo szybko, powstanie od tak, czasami kawałek po prostu długo dojrzewa i na przykład w którymś momencie inspiruje mnie, załóżmy ostatnie 2 kawałki, no to jest taka no, mitologia, demonologia słowiańska, tak, ale wcześniej jakieś tam, nie wiem, tematy wiedźmowe, że tak powiem. Ogólnie Wekeras obraca się wokół takich tematów folk horror, czary i te sprawy, ale na przykład... Ale to się to pytam, ale to jest folk
już bardziej skandynawski, czy ty bardziej Słowiański. słowiańskim się... Akurat Wiekieras słowiański. Wiekieras w ogóle nazwa jest, znaczy wieczór. Wieczer, Wiekieras. Tak od razu mogę powiedzieć. Ale właśnie a propos inspiracji, no to w pewnym momencie czytałam po prostu jakąś książkę. Była to bodajże taka książka czysto etnologiczna, kulturowa. I pojawiło się tam zdanie, że zapis XIX-wieczny jakiegoś tam badacza, który rozmawiał z chłopami w karczmie, opowiadali mu, że ktoś się powiesił na wsi, tak? I stwierdzili, że w takim razie będzie wiał duży wiatr następnego dnia, ponieważ diabły przylecą z której strony zabrać duszę tego nieboszczyka i mieli też taką rozkminę, no, w którą stronę on się patrzył, jak umarł, bo z tamtej strony będzie wiało. I pomyślałam sobie, kurczę, jaki to jest fajny pomysł. Więc właśnie urodził się jeden tekst w ten sposób, że no, stworzyłam historię o tym, co tam się działo, jak te diabły przyleciały i zabierały co ich. Wspominaliśmy o powstającym materiale. Czy możesz coś powiedzieć o tekstach? Czy to też również będzie jakiś koncept i do czego on będzie dotyczył? Wiesz co, teksty na tej nowej epce, bo to będzie też epka, to jest po prostu kontynuacja poprzedniej. Aczkolwiek pojawią się nowe elementy, pojawi się nowy autor, częściowo, pojawi się nowy język angielski, bo wiadomo też, no, nie chcemy powielać już starych pomysłów, tak, ale częściowo będzie dosłownie kontynuacja, częściowo będzie tak jakby rozwinięcie tematu. Ale zostajemy na pewno przy dekadencji w kolejnym wydawnictwie. Może troszeczkę od innej strony. Zobaczymy. Tak, w ogóle to gratuluję świetnego wokalu, bo przyznam, że mało kiedy kobiecy wokal potrafi wyciągnąć takie rejestry. I moje pytanie jest, kiedy odkryłaś, że masz takie szerokie spektrum wokalne? Wiesz co, ja nie wiem, czy tak mało któryś kobiecy wokal, bo tak naprawdę, wiesz, no dużo dziewczyn daje. Teraz widziałam, graliśmy z Wiekieras w Berlinie, Pale Spectre, chyba się to wymawia. No Hekla, wokale są cudowne i są niesamowicie demoniczne. Nie szukając dużo dalej, Onielar, wiadomo, też no, Niemcy jednak. Ale kiedy odkryłam, wiesz co, to była dość śmieszna i trochę głupia historia, bo byłam na imprezie, czy inaczej, po imprezie właściwie poszłam ze znajomymi na karaoke. I tak trochę dla jaj, nad bardzo dla jaj, zaczęliśmy sobie growlować te kawałki. I dostałam ten mikrofon, no dobra, no zrób coś, nie? No to i nagle się okazało, że jakoś ten głos wydobywa się ze mnie, mimo że wcześniej próbowałam się tego tak nauczyć, wiadomo, tak na spokojnie, jakiś tam tutorial na YouTubie, coś tam sobie puścić, nie? I mi to w ogóle nie wychodziło. To po prostu, wiadomo, alkohol no, ułatwia sprawę, przede wszystkim luz i to właśnie musi przyjść chyba intuicyjnie. W pewnym momencie odkrywa się, że dobra, że umiesz używać tych tam strun głosowych, tak? I to jest tak przypadkiem chyba trochę. Obecnie sporo polskich zespołów ma polskie nazwy, jak i dużo śpiewa w naszym języku. Czy obserwujesz też te zespoły pod kątem właśnie lirycznym? Czy obserwuję? Wiesz co, no, wiadomo, staram się obserwować polską scenę. W tym roku w sumie się trochę opuściłam niestety, więc nie rzucę za bardzo nazwami, co w tym roku mi się najbardziej podobało, chociaż nie mogłam powiedzieć, ale dobra. To powiedz. Wiesz co, Death Like Mass. No, na pewno. Ale tak, pytanie było o... O inspiracje, albo które są uważasz za dosyć ciekawe pisane. Wiesz co, no tak, zależy które kategorie rozważamy, to na pewno, Cool de Gul oczywiście, świetne teksty, większość oczywiście jest po angielsku, ale te po polsku są niesamowicie działające na wyobraźnię. Były na pewno bardzo dużą inspiracją dla mnie, kiedy zaczynałam w ogóle się bawić w jakieś tam wokal. Jesteśmy na Śląsku właśnie, teksty Furii są przepiękne, są niesamowicie artystyczne, poetyckie. No zostajemy na, nie wiem, no, w południe Kraków, Odraza, też no, poezja, tak? To nie są po prostu tam jakieś tam na odpieprz się teksty, żeby coś było w tym kawałku, tylko to po prostu są przemyślane koncepty. Samo czytanie tych tekstów uważam jest no, bardzo wzbogacające i wzruszające nawet czasami, tak?
Więc no coś tam śledzę, nie? Powiedzmy. Bo też można powiedzieć, że to już jest taka inna twarz black metalu, inne rejony, często dotykająca jakby zwykłego życia codziennego, Tak, jasne, nie? niż śpiewanie wprost o diable takim z obrazków, z katechezy, że tak to ujmę. Mnie się wydaje, że to jest mocniejsze, chociaż nie wszyscy się muszą ze mną zgodzić. A jak ty na to patrzysz? Wiesz co, mocniejsze. Znaczy, no, na przykład załóżmy, weźmy sobie tekst Kul de Gul, to jednak jest o diable, to jednak jest, powiedzmy, to takie średniowiecze, czy tam troszeczkę później. Ale wiadomo, zawsze będzie na Ciebie działało to, z czym się możesz utożsamiać. Więc powiedzmy, czytając o jakichś takich problemach, no nie wiem, rozterkach naszych życia codziennego, będzie to w jakiś tam stopniu na Ciebie lepiej, czy lepiej, bardziej działało, tak, niż takie życie stricte, no, może przede wszystkim z wyobraźni. Okej. Bardzo mnie ciekawi, jak jesteście odbierani poza granicami Polski. Właśnie ze względu na język i na to, że kobieta jest na wokalu. Jakkolwiek to brzmi, ale jaki jest odbiór waszego zespołu? Wiesz co, powiem Ci, że w Szwecji nie było jakiegoś takiego mega wielkiego odzewu. To też wynika z tego, że to brzmienie jest dość jednak piwniczne. I to jednak nie jest dokładnie ten nurt, który no, w Szwecji, no, w Sztokholmie się najlepiej sprawdza. Jeżeli chodzi o kobietę na wokalu, no to chyba w drugą stronę z kolei. To chyba jest takie bardziej, no, jest dużo zespołów jednak w Szwecji, których są dziewczyny, niekoniecznie na wokalu, ale ogólnie w składzie, tak, zespołu. Ale no głównie chyba najpopularniejsi, nie chcę być najpopularniejsi, bo to też źle brzmi, ale chyba najwięcej odzewu właśnie było jednak z Polski. Ale to też wynika przede wszystkim, wydaje mi się, z tego, że nasz wydawca jest tak, no jest stąd. Więc po prostu jednak promocja jest w tym, no, na tym terenie, że tak powiem. A wspomniałeś, że w Szwecji inna muzyka jest bardziej jakby słuchana. Jakiego typu zespoły masz na myśli? Wiesz co, no nie wiem, no weźmy na Watain chociażby, nie? Który zapełnia salę, która ma 1000 osób i niekoniecznie przychodzą tak zwani metalowcy, ale też no, ludzie, że tak powiem, trochę z ulicy. No generalnie bardziej jest pożądany taki, no powiedzmy, wyprodukowany dobrze dźwięk, tak, ładnie gitary, wszystko ma być słyszalne, tam striggerowane są bębny, tak, wszystko ma być równiutko, czysto. A to nie jest granie, którym my się interesujemy, tak? My chcielibyśmy mieć dużo bardziej, żeby to brzmiało bardziej organicznie. Jeżeli pojawi się błąd, to niech tak będzie. Jeżeli pojawi się któreś tam uderzenie będzie mocniejsze, to było mocniejsze w tym momencie, kiedy nagrywaliśmy. Więc ta spontaniczność, która chyba jest dobrze przyjęta w Polsce tutaj, w sensie jest, no, jak to się powie, jak to powiedzieć? Zawiesiłam się. Generalnie w Szwecji ma być ładnie wyprodukowanie, tak? I to też jest dość ciekawe, że na przykład jeżeli są młode zespoły w Szwecji, w porównaniu na przykład z Francją czy z Polską, zwykle jest tak, że zakłada się zespół ze znajomymi i tak, coś tam gramy, próbujemy sobie zabukować jakieś tam gigi, jakiś tam koncert gdzieś tam, w jakimś mniejszym barze, może potem trochę większym, potem zbieramy się, nagrywamy jakiś tam materiał. W Szwecji wygląda to w drugą stronę, tak jakby od tyłu, czyli zakładamy zespół, ale żeby w ogóle gdziekolwiek zagrać, gdziekolwiek, no powiedzmy się zacząć, no nie wiem, pokazywać, no jednak musisz mieć, no, materiał, który jest dobrze wyprodukowany najlepiej i często ludzie w ogóle zaczynają w ogóle od albumów pełniaków, co też moim zdaniem jest trochę absurdalne, bo w sumie to jednak to granie live, no niesamowicie wzbogaca to, jak widzisz ten zespół, jak on się rozwija później. No, zgadzam się. Oprócz tekstów zajęłaś się również oprawą graficzną waszego wydawnictwa. Okładka i logo są twojego autorstwa. Tak? Czy Skoll ma coś do powiedzenia w tym temacie, czy zostawił ci w pełni wolną rękę? Nie, no oczywiście, że ma do powiedzenia, ale no chyba mu się podobało, co robię, bo nie było jakichś wielkich uwag, w sumie to były bardzo małe. Także też dlatego się dobrze dogadujemy, nie? Że tak jakby każdy z nas ma swoją działkę, ufamy sobie w tej kwestii i wiemy, że to, co zrobi druga osoba, będzie się podobało w obie strony, tak. No, czyli się dobrze Dobrze nam się dobraliście. współpracuje, tak, A zdecydowanie. myślałaś o tym, żeby kiedyś dopuścić kogoś innego, jeżeli chodzi o autorstwa okładek?
waszych wydawnictw, czy raczej chcesz to mieć dla siebie? Znaczy wiesz co, powiem Ci tak, no ja lubię to robić, więc jeżeli mam możliwość zrobienia okładki dla swojego zespołu, no to ja bym bardzo chciała jednak się tym zająć sama. Aczkolwiek wiadomo, no załóżmy jedna rzecz, której no, ja nie ogarnę, tak jak ogarnie ktoś inny, są na przykład ze zdjęcia zespołu. Więc nawet jeżeli ja mam jakąś bardzo konkretną wizję, to jednak ktoś inny musi pociągnąć za spust, a przynajmniej no okej, mogę tam sobie strzelić scenę z tego samowyzwalacza, ale to jednak nie będzie to samo. No więc jednak na kolejnym albumie, prawdopodobnie właśnie na kolejnej edycji właściwie będzie troszeczkę więcej zdjęć, gdzie pomagała nam inna osoba w robieniu tych zdjęć. Więc w tej kwestii tak, oczywiście jestem otwarta na współpracę, ale tak czysto graficznie, no to jednak ja mam ochotę to robić. No, na razie się sprawdza, więc... Na razie. Widziałem kilka zdjęć z waszego tego pierwszego koncertu i widziałem, że tam stawiacie również na oprawę wizualną koncertu. Czego się możemy dzisiaj spodziewać? No niestety nie będzie świec, bo były tutaj obawy o przeciwpożarowe problemy, a właściwie pożarowe. Zobaczymy, dymu chyba też nie będzie, a chyba może papierosowy co najwyżej. Więc no, ta oprawa będzie może troszeczkę inna niż na tym koncercie w Sztokholmie, ale będzie jeden instrument, który w sumie nie jest instrumentem, także coś nowego szykujemy. Mały smaczek. No to zobaczymy dzisiaj. Okładka, która zdobi wasz materiał, idealnie oddaje zawartość tego, co jest w płycie i jest to taki klimat, jak jest dekadencki. No, starałam się. Skąd u Ciebie, co Cię inspiruje, bo fascynuje w tym nurcie? Wiesz co, no to jest coś takiego, generalnie jak odkryłam to, no, byłam po prostu w Pradze i trafiłam na album, tam zwiedziłam muzeum, to było bodajże, które to było muzeum, już teraz nie powiem, ale tam lubię bardzo wyglądać książki w tych księgarniach muzealnych, no i trafiłam po prostu na taki przepiękny album z wielkim tytułem Dekadencja. Po prostu od razu, wiesz, no, chcesz zobaczyć, co to jest, otwierasz tam, jakieś tam są, wiesz, grafiki przedstawiające jakieś tam diabły, przedstawiające, nie wiem, akty z czaszkami, tego typu sprawy. I to było takie, kurczę, wiesz, to jest XIX wiek, schyłek XVII wieku i tu się nagle okazuje, że tam to wygląda bardziej metalowo, black metalowo, niż wiele z tych rzeczy, które robione są teraz, które mają być metalowe. A to po prostu było, no, to była po prostu czysta ekspresja i to było niesamowite. Dlatego po prostu bardzo mnie to zaciekawiło i w sumie już nawet na pierwszej płycie, gdzie tam się udzielałam, czyli Draugmas, tam już też pojawiły się te wątki troszeczkę, tylko troszeczkę od innej strony, że tak powiem. Tworzysz też logotypy, między innymi trucizny stworzyłaś. Jakie rodzaje logotypów uważasz za takie, które są odpowiednie? Bo mnie się wydaje, że jak patrzysz na logo, to od razu powinieneś wiedzieć, co zespół reprezentuje, co nie zawsze się okazuje jest, że niektóre zespoły nie przykładają do tego dużej wagi. Jak tak patrzysz na scenę, masz jakieś takie ulubione, albo które uważasz za antyprzykłady? Wiesz co, no logówki na pewno, znaczy inaczej, niekoniecznie trzeba może zgadnąć, który zespół gra, ale fajnie jest, jeżeli to logo jest w jakiś tam sposób oryginalny, czyli powiedzmy ma jakiś tam charakter i coś tam jednak komunikuje. W momencie, kiedy przesłuchasz sobie ten materiał, spojrzysz na logo, powiesz sobie, aha, dobra, ty faktycznie coś w tym jest, tak? Weźmy sobie Revenge, tak? Zresztą, no. Weźmy sobie Revenge. Nie wiem, czy patrząc na samo logo, nie wiedząc nic o kapeli, czy ja bym wiedziała, co oni grają, ciężko powiedzieć, może skojarzenia z Conqueror, ale kiedy potem spojrzę na całą szatę graficzną, nagle to się układa w jakąś tam całość piękną, nie? Nie wiem, inny przykład, Akris, logo w ogóle nie wygląda black metalowo, to są po prostu kreseczki, w sensie linie, tam to jest jakaś tam typografia, tak? I to jednak jest black metal, więc niekoniecznie muszą to być jakieś tam odciekające tam jakimś śluzem głównym te fonty gotyckie, nie? Można to ugryźć na bardzo wiele sposobów. Jeżeli chodzi o antyprzykłady, no to na pewno to takie właśnie wyplute loga, które wyglądają jedno podobne do drugiego, no to jest po prostu nudne, nie? W sumie chyba bardziej, załóżmy, że totalnie nie mam pomysłu, jak to logo ma wyglądać, to po prostu wolałabym chyba sobie po prostu wziąć właśnie zwykły jakiś tam gotycki font, nie?
prosto na temat, bez wydziwania. Chyba w ten sposób. Obecnie coraz śmielej właśnie w tą dziedzinę, czyli logotypy, grafiki i ogólnie siata graficzna wdziera się sztuczna inteligencja. Jakie jest Twoje na to spojrzenie? Czy uważasz, że chociażby w Photoshopie takie narzędzia pomagają w pracy, czy to raczej jest coś, co nie powinno tak ingerować? Jak Ty to widzisz i oceniasz? Wiesz co, no w Photoshopie właśnie masz na myśli ten generative fill pewnie. To Na tak, przykład. to na pewno pomaga. Powiedzmy czasami jest takiego, nie wiem, z jakiegoś powodu na przykład musisz sobie rozszerzyć zdjęcie, załóżmy, nie? No kurczę, to jednak szybciej to idzie. Wiadomo, czasami to wychodzą jakieś straszne farfocle i byle co z tego AI narzędzia, ale to się rozwija, wiesz, no tego nie zatrzymamy, to już tak jakby maszyna już ruszyła, tryby zostały wprowadzone w ruch, to będzie wyglądało coraz lepiej. Jeżeli chodzi o tak zwaną sztukę AI, no wiesz, no dla mnie to jest trochę paradoks, nie, że powiedzmy zespół, załóżmy, zostajemy już przy muzyce, nie, że zespół tam poświęca godziny, tygodnie, miesiące na stworzenie czegoś, co jest tam osobiste, tak, ktoś tam pisze teksty, ktoś tam daje wokale, ktoś w ogóle pisze tam riffy i tak dalej, nie. Ileś tam osób siedzi, nagrywa tą muzykę i potem ubierają to wszystko w jakiś taki, no, twór, którym po prostu nie ma absolutnych żadnych znamion duszy, że tak powiem. Zacytując czyjś t-shirt dzisiejszy. Allswood Graves, right? Tak. No. W każdym razie, po prostu to jest szkoda, nie? Dlaczego miałbym coś takiego, dlaczego ktoś sobie to robi tak naprawdę, nie? Czy to pomaga? Wiesz co, to jest wytrych, to jest skrót i na przykład ja nie siedzę w grafice profesjonalnie, robię grafikę wyłącznie hobbystycznie, ale wiem, że graficy, nawet w mojej dziedzinie, czyli architektura, często to wygląda tak, że powiedzmy, że nie masz jakiś tam render budynku i trzeba na szybko, bo powiedzmy deadline jest tam za parę dni, za jutro, może w ogóle to był wczoraj, nie? Trzeba szybko dodać jakieś tam drzewka, samochody, ludziki, żeby ten render tam działał, wyglądał. No to ludzie używają jednak jakiś tam Midjourney, gdzie to po prostu szybko ci przyjdzie. Ale ja to uważam, że to jest po prostu narzędzie, którym można się posługiwać, ale jak z każdym narzędziem trzeba umieć się nim posługiwać i posługiwać się nim mądrze. Dla mnie po prostu nie ma to już za bardzo sensu, ponieważ no mówię, nie zajmuję się tym profesjonalnie i po prostu nie ma dla mnie sensu odbieranie sobie tej przyjemności konceptualnej, no bo co po tym, że sobie wygeneruję jakiegoś tam prompta, ileś tam grafik, okej, dobra, wybieram sobie to, ja sobie tam jakoś tam pozmieniam, bla 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 i jestem już zadowolona, bo ja nie po to robię. Ja to robię, że powiedzmy jakoś tam się wyżyć artystycznie, więc no. Często w parze z tym, że ktoś wykonuje ilustrację, idzie to, że ta osoba zajmuje się też tatuowaniem. Miałaś kiedyś z tym styczność? Nie, nigdy nie próbowałam, ale znaczy wiadomo, że oczywiście tam kiedyś myślałam, radzę, że tak naprawdę, wiesz, no to jest jednak ten typ no, zawodu, gdzie no to nie jest coś, co puścisz właśnie tutorial na YouTubie, nie tam się kupisz sobie maszynkę, będziesz tam dziarał te gumowe skóry, to jednak wydaje mi się, że żeby być dobrym tatuatorem, trzeba jednak mieć tą praktykę u swojego, powiedzmy, mistrza. I nigdy po prostu zwyczajnie nie miałam okazji, żeby, no, nikt z moich najbliższych znajomych po prostu się nie zajmuje tatuowaniem, także nawet, no, nie miałam, nawet nie trzymałam maszynki nigdy w ręku, to raz. Dwa, kwestia cierpliwości, ja jej nie mam. Więc no, to może od tego powinno zacząć. A wracając do muzyki, Trucizna to nie jest Twój pierwszy zespół. Czy pierwszym był Draugmas? Czy było to wcześniej? Pierwszy, który wypuścił cokolwiek. Wcześniej to był właśnie też znajomy kolega. Graliśmy wcześniej w innym zespole, który tak naprawdę nawet nie miał nazwy. Tam próbowaliśmy coś tam nagrać, coś tam sobie chyba powstało. No ale jak to z zespołami, nie? Po prostu czasami się rozpadają, ponieważ z jakiegoś tam powodu ktoś już nie chce, ktoś ma inne sprawy, ktoś ma inne problemy. Więc coś się rozpada, coś potem nowego rodzi, czyli wtedy w tamtym przypadku był to Draugmas. I to był zespół już w Szwecji, czy jeszcze w Polsce? W Szwecji. W Polsce nigdy nie miałam zespołu. Zasilasz również szeregi Wekeras, z którymi macie nagrane jedno demo. Wspomniałaś, że coś się tam nowego szykuje, tak? Tak. Co możesz powiedzieć o tym materiale? Więc no to jest spełniak, czyli to tam się znajduje 6 czy 7, oj teraz nie pamiętam, utworów.
Też w jakimś tam stopniu kontynuacja demówki. Właśnie duże skupienie się na tych tematach, których wcześniej wspomniałam, czyli ten no, horror, folk, magia i te sprawy. I mamy nadzieję też, że to już jest nagrane, gotowe. Teraz tam coś negocjujemy, także może niedługo będzie też wiadomo więcej. No to by było już wszystko ode mnie, więc ostatnie słowo należy do Ciebie. No, dzięki za wywiad i mam nadzieję, że będzie się podobał gig za chwilę. Myślę, że raczej tak. To wnioskuję po próbie. Dzięki. Dzięki. Dziękuję.